W dzisiejszym odcinku omówimy temat dbania o pędzle. Nie zabraknie cennej wiedzy dotyczącej tego, czego nie wolno robić, aby nie zepsuć pędzla. Pokażemy też sposób na uratowanie ukochanego, zepsutego pędzelka i jak poprawnie przechowywać pędzle. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Marta Szułtysik. Witam serdecznie. Przyjechała do nas prosto z Kalet, to jest Śląsk, i będziemy referować na temat ważny. Jak dbać o pędzelki? Dokładnie, zaczynamy. Główne role zagrają dzisiaj Aquarel Sting, Master Nail Art 007 i Gel Brush numer 4. Przyda nam się także baza proteinowa, suche waciki, wrząca woda o temperaturze 100 stopni i piórnik Indigo. Pędzelki to przedłużenie dłoni każdej stylistki. Jeżeli chcemy skorzystać ze 100% potencjału, które nam gwarantują, musimy o nie dobrze zadbać. Szczególnie na początku naszej drogi nie do końca zdajemy sobie sprawę, że to, w jaki sposób będziemy traktować nasze pędzle w trakcie i po używaniu, będzie miało ogromne przełożenie na jakość wykonywanej pracy. Podzielimy sobie ten odcinek na dwa tematy. Po pierwsze, co robić, jak dbać, takie do. Taka wiecie, złota lista, w jaki sposób dobrze traktować pędzelki. No i druga część to będzie don't, czyli czego nie robić, ale jeśli już nam się zdarzy, to jak wybrnąć z tej sytuacji, żeby chociaż troszkę jeszcze tego pędzla poużywać. Jednym słowem, jak go zreaktywować po złym traktowaniu. Zaczynamy od pokazania nowego pędzla. Jak odpowiednio przygotować go do pracy? Należy wyjąć pędzel z opakowania, ściągnąć przeźroczystą skówkę z włosia i usunąć warstwę kleju, która fabrycznie otula włosie. Wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off przycieramy włosie pędzla, usuwając klej, którym fabrycznie zabezpieczony jest pędzel. Dopiero kiedy oczyścimy nasz pędzel, będzie on gotowy do pracy i możemy stworzyć przy jego pomocy piękne wzory. W trakcie pracy powinniśmy wycierać włosie i je oczyszczać. Możemy wykonać to na dwa sposoby. Usuwając kolor z włosia suchym wacikiem lub wacikiem nasączonym w proteinie, lub też innym przeźroczystym produktem z lepką warstwą, jeżeli chcesz mieć pewność, że z włosia został usunięty całkowicie kolor. Drugi sposób najczęściej wykorzystywany jest po zakończeniu pracy z pędzlami. Dlaczego podkreślamy, by produkt, w którym czyścimy pędzel, posiadał lepką warstwę? Dlatego, że takie produkty są słabiej światłoutwardzalne niż te nieposiadające lepkiej warstwy. Istnieje mniejsze ryzyko, że oczyszczone włosie pokryte produktem z lepką warstwą utwardzi się, np. leżąc blisko lampy, czy nawet na słońcu. Pędzle do nail artu mają swój fikuśny kształt nie bez powodu. Słuchajcie, chodzi o to, żeby dany pędzel wykonał dane zadanie jak najbardziej efektywnie i zanim my stworzymy taki pędzel, to myślimy, tniemy, kombinujemy, przykładamy, porównujemy, testujemy, no i finalnie powstaje dziwny kształt, który przekłada się na możliwości nail artowe. W jaki sposób zadbać o ten pędzelek, żeby nie zaburzyć tej linii, którą stworzyliśmy? Warto po oczyszczeniu pędzli uformować je do docelowego kształtu, tak aby włosie stanowiło jednolitą formę. Dlaczego tak ważne jest zabezpieczenie włosia? Chodzi o to, żeby włoski nam się ani nie odginały, ani nie niszczyły. Proste. Taka sama historia dotyczy pędzli dedykowanych do żelu. Po skończonej pracy i oczyszczeniu suchym wacikiem z produktu można w bezpieczny sposób zamknąć je skówką. Przed nałożeniem jej również formujemy pędzel, aby skówka nie przycięła od boku żadnego z włosków i nie zniekształciła pędzla. Pędzelki można przechowywać na wiele sposobów. Sposób pierwszy na bałaganiarza. Luzem w szufladzie. No nie polecam, zdecydowanie. O ile jeszcze obroni się taki sposób przytrzymywania pędzli do make-upu, jak długo nie jesteśmy profesjonalną make-upistką, o tyle w byciu stylistką, profesjonalistką potrzebujemy albo holder, albo przybornik, albo chociaż nasz piękny piórnik. Otwieramy, widzimy co gdzie jest, nie ma żadnego ryzyka, że pędzelek nam się zawieruszy albo nie daj Boże zostanie przygnieciony przez jakieś cięższe akcesorium. W takim piórniku każdy pędzel ma swoje osobne miejsce. Możecie je ułożyć tak, jak lubicie. Na przykład zgodnie z zapotrzebowaniem na te, po które sięgacie znacznie częściej i rzadziej, lub też podzielić na metody pracy. Z pewnością jest kilka różnych możliwości segregowania pędzli. Każdy stylista wybierze swój klucz, aby odpowiednio posegregować pędzle. Wiemy już, jak poprawnie wyczyścić pędzelki do nail artu oraz żelu. Wiemy też, jak je przechowywać. Możemy przejść do tematu numer 2, czyli czego nie robić z pędzlami. Nie należy czyścić pędzli w fioletowym cleanerze. Jeśli natomiast przytrafi Wam się takie zdobienie, w którym chcecie uzyskać efekt rozmycia koloru przy pomocy fioletowego cleanera,
I do tego celu potrzebujecie pędzelka. Taki pędzel może być już tylko dedykowany do tego typu zdobień. Jego włosie będzie wysuszone i mniej zdyscyplinowane w przyszłości. Przykładowo możecie mieć problem z namalowaniem nim już idealnie równej i prostej linii. Nie powinno Wam także przyjść do głowy przecieranie czy namaczanie włosia pędzla w jakichkolwiek oliwkach. Olej podczas późniejszej chęci pracy z kolorowym produktem zmiesza się z nim, a efektem tego Wasze zdobienie nie będzie wyglądało dobrze. Kąpielom pędzli w tłustych oliwkach mówimy zdecydowane nie. Uważajcie także na odkładanie brudnych pędzli z produktem pozostałym na włosiu i blisko promieni światła UV, które posiada lampa. Pędzel, nawet leżąc blisko lampy, może się popsuć przez utwardzenie produktu pozostałego na włosiu. Bardzo częstym błędem zarówno początkujących stylistek, jak i tych zaawansowanych, ale nieco bardziej zakręconych jest utwardzenie pędzelka, na którym zostało jeszcze troszkę produktu, a niestety światło dzienne zadziałało i tak samo jak światło w lampie spolimeryzowało nam tenże produkt. Słuchajcie, żeby uniknąć tego nieprzyjemnego wydarzenia, należy pracować tu i teraz, mieć skupienie 100%, myśleć co robię, aha, skończyłam używać, wycieram, wkładam do skówki, wkładam do piórnika, voila, nic się takiego nie może wydarzyć. Jeżeli natomiast usiłujemy być multitasking i łapiemy kilka srok za ogon, to prędzej czy później utwardzenie pędzelka i nas dotknie, a to jest bardzo nieprzyjemna sprawa, bo oprócz tego, że trzeba kupić nowy pędzelek, no to wiecie, przez kilka dni jesteście uziemione i nie macie tego swojego ulubieńca do pracy. Jak naprawić włosie pędzla, jeśli przydarzy nam się przykra sytuacja? Już pokazujemy. Potrzebna będzie Wam gorąca woda, baza proteinowa i wacik. Woda, najlepiej wrząca, prosto z czajnika. Po kolei najpierw wyskrobujemy zaschnięty produkt z włosia delikatnie, aby nie oderwać włosków od trzonka. Chcemy pozbyć się maksymalnie jak największej ilości zaschniętego produktu. Następnie moczymy włosie pędzla we wrzącej wodzie przez około 30 sekund. Wacik nasączamy bazą proteinową i włosie pędzla przecieramy nasączonym wacikiem kilkukrotnie, aż do poprawienia się jego kondycji. Należy jednak pamiętać, że to nie zawsze się uda. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, ile razy w życiu zdarzyło Wam się utwardzić pędzelek, a jeśli nie, to szacun, znaczy, że jesteście bardziej rozważne niż romantyczne. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!